Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Projektu na Piątkę. Jak widzicie, pogoda zrobiła się piękna. To bardzo dobrze, bo chciałbym troszeczkę podziałać z przyczepą na zewnątrz. W końcu udało mi się doprowadzić już tą warstwę żelkotu do takiego stanu, że nadaje się ona do pomalowania. Te wszystkie uszkodzenia zostały wypełnione i zaszpachlowane. W związku z tym chciałbym ją pomalować. Pierwszym etapem, który będę chciał zrobić, będzie oczywiście zmatowienie powierzchni, następnie odtłuszczenie, przyjdzie podkład i na to farba. Niestety z racji tego, że przyczepa stoi na dworze, nie jestem w stanie zrobić tego tak za jednym zamachem, czyli zdemontować wszystkie okna, chociażby z tego względu, że demontaż tego nieotwieranego okna jest możliwy albo w taki sposób, że jest ono wycinane tutaj z uszczelki i wtedy jest szansa, że nie pęknie, albo można próbować je wyciągnąć, ale wtedy bardzo często te okna po prostu pękają. Mi by zależało na tym, żeby jednak go nie połamać, więc nie jestem w stanie w tym momencie zrobić tego tak za jednym razem, żeby zdemontować wszystkie okna, zmatowić powierzchnię, a następnie ją pomalować. Z tego względu, że musiałbym wtedy na dłuższy czas zostawić przyczepę chociażby bez tych okien, a nie chcę tego robić, więc niestety będę musiał tutaj troszeczkę bardziej pokombinować i zrobić to tak trochę na raty. Poza tym teraz dzień jest krótki, więc również byłby problem, żeby to wszystko ogarnąć tak za jednym razem, więc zabezpieczę sobie folią okna, zdemontuję oświetlenie i pomaluję te obszary, które będę mógł w taki łatwy sposób sobie ogarnąć, a następnie wszystkie takie miejsca okno po oknie już sobie domaluję, natomiast te, które trzeba będzie wyciąć, zrobię na samym końcu tak, żeby wyciąć, domalować tutaj podkład i jak on tylko przeschnie, od razu pomalować farbą i wstawić nowe okno. Także zabieram się do zmatowienia powierzchni i odtłuszczenia. Zmatowiłem całą powierzchnię i dwukrotnie ją odtłuściłem, żeby mieć pewność, że jest dobrze odtłuszczona. Zabezpieczyłem okna, no i już słońce zachodzi, dzień się kończy, także to jest właśnie ten powód, dlaczego nie robię tego wszystkiego tak jakby za jednym razem. Po prostu nie mam tyle czasu jednego dnia, żeby ogarnąć wszystkie strony, więc będę robił po prostu to tak na raty. Czas więc na nałożenie podkładu. Jest to specjalny podkład do plastiku. Na początku chciałem użyć preparatu Raptora, pewnie on jest bardzo dobry, ale jest również bardzo drogi. Taka puszka 450 ml kosztuje około 130 zł i jak tak popatrzyłem na ceny tego typu produktów w sieci, to był on wielokrotnie droższy niż konkurencja. W związku z tym zacząłem szukać, czy faktycznie jest sens kupować tak drogi produkt. I rozmawiałem z Bartkiem z BZW Kampa. Bartku, serdecznie pozdrawiam, wiem, że czasami zaglądasz również na mój kanał. I Bartek polecił mi taki oto preparat. Mówił, że od dawna używa tego preparatu i bardzo dobrze mu się spisuje, więc jest w stanie go polecić. I puszka 450 ml tego preparatu, tego podkładu kosztuje 36 zł, także przebitka jest ogromna. W związku z tym, skoro Bartkowi się sprawdza, to myślę, że mi również się sprawdzi i zaufam, użyję właśnie takiego podkładu. Jest to podkład w sprayu, także powinno łatwo pójść, także zabieram się do nakładania.
No dobrze, podkład mam nałożony. Nie wiem czemu, wydawało mi się, że on miał być szary, a jest bezbarwny. Nie szkodzi, będzie taki to tylko podkład, więc nie ma to większego znaczenia. Bardzo szybko on wysycha, to już jest w zasadzie suche. W sumie gdybym wiedział, że on tak szybko wysycha, to mógłbym się przygotować i od razu nałożyć pierwszą warstwę Raptora. No ale cóż, myślałem, że inaczej będzie wyglądała sytuacja z tym podkładem. Dzień już się kończy, robi się coraz ciemniej, więc na dzisiaj sobie już to tak zostawię, a dalsze etapy, kolejne ściany będę robił w kolejnej wolnej chwili. Dzisiaj jest piękna pogoda, więc ja tutaj działam od samego rana. Plan jest taki, że chciałbym dzisiaj pomalować tą i mam nadzieję tamtą ścianę. Tak jak mówiłem, działam sobie tutaj od rana. Zdemontowałem jeszcze parę rzeczy, typu tutaj te taśmy, również odpuściłem te miejsca, bo tutaj klej został. Przeszlifowałem sobie jeszcze kawałek tutaj tej górnej krawędzi i kawałek dachu, ponieważ zależy mi na tym, żeby pomalować tutaj tą krawędź, na której przylega ta listwa aluminiowa. Bardzo mi zależy, żeby mieć ten fragment malowany, ponieważ chciałbym jak najszybciej ją przykręcić. To jest dla mnie taki bloker, ponieważ jak pewnie widzieliście, z tej strony jest już ten bok od łóżka. On jest na razie tylko wstawiony właśnie po to, żebym miał dostęp jeszcze do tych śrub mocujących. A w momencie, gdy tą listwę sobie już przykręcę na stałe, no to wtedy będę miał problem, żeby tutaj się dostać, ponieważ ten bok przykrywa mi te śruby. Także nie marnuję czasu. Tutaj tą stronę mam w zasadzie ogarniętą. Psiknę jeszcze tylko tym podkładem w tych miejscach, które teraz jeszcze raz przetarłem i odtłuszczę jeszcze raz całą ścianę przed malowaniem, żeby mieć pewność, że na pewno jest czysta. Z tego względu, że po pierwsze przyczepka stoi na dworze, no a po drugie tutaj trochę szlifowałem, więc na pewno jest delikatnie przykurzona. Ok, zabieram się za demontaż rzeczy z tamtej ściany, czyli okno, światła, rączki i matowię tamtą ścianę. Słoneczko mi tutaj pięknie świeci, ale dla mnie to nie jest powód za bardzo do radości, z tego względu, że to znaczy, że niedługo już się ściemni, niedługo słońce zajdzie. Od rana tutaj walczę z przygotowaniem jej pod to malowanie, ale powiem Wam, że naprawdę mnóstwo czasu na to schodzi. Doczyszczenie tego kleju po taśmach zajął też sporo czasu. Zabezpieczyłem sobie okno, ściągnąłem uszczelkę całkiem już z tego okna po to, żeby właśnie móc sobie tą folię tak tutaj na płasko zakleić, żeby mi nie przeszkadzała przy malowaniu. No i cóż, plan był ambitny, ale jednak okazało się, że więcej czasu na to schodzi niż na początku przypuszczałem, także pewnie dzisiaj już mi się nie uda jej pomalować. Muszę jeszcze cały ten obszar, tutaj całą tą ścianę zmatowić, odtłuścić, no i w zasadzie byłoby ciemno, więc tego dzisiaj już niestety nie uda mi się zrobić, no ale nic. Miejmy nadzieję, że jeszcze jutro będzie też ładna pogoda, nie będzie padać, będzie ciepło tak jak dzisiaj i dzięki temu będę mógł pomalować tą część przyczepy. Jak to się mówi, plan był ambitny, ale wyszło jak zawsze. No cóż, plan był taki, żeby jednego dnia
przygotować tą powierzchnię do malowania i od razu ją pomalować. Natomiast no, dni są krótkie, tej pracy było zdecydowanie więcej niż wydawało mi się, że będzie. Była ona zdecydowanie bardziej czasochłonna. No i okazało się, że został mnie zmrok. Zrobiło się ciemno, zimno i już nic więcej nie byłem w stanie zrobić. A ponieważ zdemontowałem oświetlenie, rączki, uszczelnienie okna i przez to mogłaby się dostawać woda do środka, no to przyczepa powędrowała pod pokrowiec. I już myślałem, że tak w tym roku ten temat pozostawię. Wprawdzie brak tego malowania troszeczkę mnie blokuje, no ale cóż, nic z tym nie zrobię, więc pomyślałem, że będę po prostu działał w środku. Natomiast dzisiaj jest zaskakująco ładna pogoda, jutro też ma być całkiem ładnie, więc pomyślałem, że skorzystam z okazji, wykorzystam te okienka pogodowe i troszeczkę jednak zmienię ten plan. Zrobię to troszeczkę inaczej. Przygotuję sobie całą tą powierzchnię, którą chcę pomalować, już tak pod malowanie, żeby ona po prostu była gotowa i czekała na dobry moment. I będę wykorzystywał takie okienka pogodowe. Jeśli to wystarczy, no to właśnie w takich okienkach pogodowych spróbuję ją pomalować. Natomiast no jeśli nie, no to albo uda mi się gdzieś tutaj w okolicy znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłbym ją wstawić na, nie wiem, 2-3 dni, po prostu ją pomalować. Albo jeśli to się nie uda, no to po prostu temat zostanie przełożony do wiosny i w momencie, gdy się pogoda już poprawi, będzie ciepło, to pewnie będzie to jedna z pierwszych rzeczy, które zrobię po ściągnięciu tak naprawdę pokrowca z przyczepy. Ok, ale dzisiaj pogoda jest piękna, więc plan mam taki, że ściągam pokrowiec i spróbuję zdemontować te dwa okna, zarówno okno od łazienki, jak i to okno stałe, po to właśnie, żeby mieć tą stronę już przygotowaną do malowania. Najpierw zajmę się tym oknem. Ono ma tutaj taką listwę, która jest jednocześnie listwą uszczelniającą i zawiasem tego okna. Tutaj na końcach są śrubki od takich zaślepek. Będzie trzeba je zdemontować. Widzę, że one są dosyć mocno skorodowane, więc nie wiem, czy to łatwo pójdzie. Oraz będę musiał usunąć tutaj ten klin przykrywający śruby, które tą listwę trzymają. On pewnie jest turbo sztywny i pewnie będzie pękał, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Nie jest to długa listwa, więc może nie będzie tak źle. Nastawiałem się na walkę, a poszło zaskakująco łatwo. Ten uszczelniacz, ten klin, który tutaj był uszczelnieniem dla śrub, jest jeszcze w całkiem niezłym stanie. Jest elastyczny i dosyć miękki, także widać, że spełnił dobrze swoją rolę i to działało. Te śruby z wierzchu były faktycznie zardzewiałe, natomiast już gwinty były całkiem ok, nie były skorodowane. Wszystkie udało się odkręcić. Na początku tutaj zacząłem używać śrubokręta, żeby po prostu ich nie zmasakrować wkrętarką, ale ponieważ one się bardzo ładnie wykręcały, to żeby sobie troszeczkę przyspieszyć pracę, to stwierdziłem, że jednak wkrętarką będzie po prostu wygodniej. Udało się je wykręcić, nie trzeba było ich rozwiercać, więc super. W ostatnim etapie tutaj widziałem, że one dosyć mocno trzymają się na tym pasku butylowym, który tutaj widać. Jest on całkiem jeszcze elastyczny, więc to jest pewnie sekret, dlaczego to okno od wewnętrznej strony, ta ramka okienna była w takim dobrym stanie. Nic tutaj nie zaciekało, więc myślę, że ten butyl tutaj dobrze się spisał, ale niestety dla mnie to tutaj będzie pole do walki, ponieważ jeśli on jest taki elastyczny, to podejrzewam, że on bardzo mocno przywarł do przyczepy i będzie ciężko to okno w ogóle ściągnąć. Jeszcze nie mam pomysłu, jak ten butyl rozdzielić. Udało się, bardzo szybko poszło to okno, okazało się dla mnie bardzo łaskawe. Po pierwsze, łatwo udało się ściągnąć uszczelkę bez jakichś tutaj większych problemów, zdemontować wkręty od zamknięć. Przy tych oknach z przodu, z tyłu było dużo gorzej, te śruby były bardzo mocno skorodowane, nie chciały się wykręcać, łebki się rozwalały, no masakra. Tutaj poszło to totalnie bezproblemowo. Jeśli chodzi o demontaż tej listwy,
no to też tak jak widzieliście, dużo łatwiej było najpierw ściągnąć okno z tej listwy, a następnie szpachelką tak jakby naciąłem sobie w kilku miejscach ten butyl i wtedy mogłem już delikatnie zacząć podważać tą listwę. Na początku szło to dosyć ciężko, później już ten butyl zaczął puszczać i z każdą kolejną próbą szło to już dużo łatwiej, także nie było tak źle, szybko poszło. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Ok, to w takim razie, skoro tutaj z tym oknem poszło tak super, to spróbuję zająć się tym oknem. Zobaczymy, jak pójdzie temat tutaj. Jeśli chodzi o to okno jest nieotwierane i ono jest zamontowane w taki sposób, że tutaj dookoła idzie taki klin, który rozpiera uszczelkę, a ta uszczelka trzyma okno w ścianie przyczepy. Więc w pierwszej kolejności trzeba ten klin usunąć, a następnie będę próbował wyciągnąć to okno. No dzisiaj mam jakiegoś niesamowitego farta. Z tym klinem też poszło bajecznie prosto. Po prostu podważyłem tutaj na łączeniu i wyciągnąłem go, pomimo tego, że on jest totalnie plastikowy. Nie wiem, czy nowy też jest taki, ale zobaczcie, to po prostu jest totalnie sztywne. To poszło to bardzo łatwo. Natomiast może to i dobrze, że robię to o takiej porze roku, a nie w lecie, ponieważ o ile dobrze się nie mylę, zaraz pokażę Wam to z bliska. Zobaczcie, to są chyba gniazda albo pozostałości po larwach os albo pszczół. Nie wiem, nie znam się dokładnie, ale tak to wygląda. Nie mam pojęcia, jak one się tutaj dostały, skoro to było tak wciśnięte. No ale dobrze, że to demontuję. Ok, skoro z tym klinem myślałem, że będzie dużo ciężej, włączyłem timelapsa, bo myślałem, że to będzie dużo więcej czasu zajmowało, a poszło w zasadzie w pół minuty, to spróbuję może nagrać, jak demontuję to okno, chociaż z tym może być większy problem. Krążą legendy o tym, jak ludzie toczą walki z demontażem tych bocznych okien, a później z ich założeniem, tak żeby ich nie połamać. No ale cóż, skoro dzisiaj mam takiego farta, to spróbuję. Może spróbuję to jakoś podważyć i tą uszczelkę po prostu wyciągnąć. Wiecie co, to się chyba może udać nawet. Gdyby się udało to w ten sposób zrobić, ja tutaj widzę już brzeg tego otworu okiennego. Spróbuję jeszcze z dołu. Może z dołu będzie łatwiej. Zobaczcie, to się chyba uda. Nie chciałbym tego okna połamać, ale brzeg tej uszczelki mam już po zewnętrznej stronie laminatu. Spróbuję coś mocniejszego. Czymś mocniejszym to chwycić. Patrzcie, wychodzi. Ej, nie no, dzisiaj to jest naprawdę fart. Zobaczcie, jak to idzie. Bartek ostatnio z kanału BZW Camp zdradzał swój patent na demontaż tych okien, tak żeby ich nie połamać, i tam sugerował, że najlepiej jest po prostu przeciąć tą uszczelkę, wyciąć jakby to okno. Był taki plan, żeby w ostateczności też tak zrobić, natomiast zobaczcie, to sobie pięknie wychodzi. Jeszcze tu spróbuję z tej strony. I patrzcie, okno ściągnięte. Ekstra. Jestem mega zadowolony, że tak łatwo udało się to zrobić. Całe, niepołamane. Także super. Ok, skoro mam to za sobą i fajnie szybko poszło, to w takim razie zabezpieczę sobie oba otwory okienne folią, po to, żeby móc tutaj doczyścić te krawędzie i żeby jednocześnie sobie nie zapylić środka.
Także zabieram się do rzeczy, którą powiem szczerze, chyba najmniej lubię przy takich pracach, czyli właśnie takie oklejanie i zabezpieczanie. Jest w tym dużo zabawy, dużo czasu schodzi, a tak naprawdę robota za bardzo nie postępuje, no bo to jest tylko taki element przygotowania. Także niestety, ale no trzeba to zrobić. Ok, mamy to. Okolice okien zostały już przeszlifowane, oczyszczone z tych resztek tutaj butylu, jakiegoś brudu, który się zgromadził pod uszczelkami i jednocześnie od razu jest też zmatowiony. Także tą stronę mam już gotową. Wprawdzie już się robi znowu szarówa, ale jak tutaj sobie to szlifowałem ręcznie, to nawet widzieliście na nagraniu, zrobiło się gorąco, więc spoko, dzisiaj nie jest tak źle. No ale dzień zbliża się ku końcowi, więc dzisiaj na pewno tego nie uda mi się pomalować, chociażby ze względu na temperaturę. Natomiast chcę jeszcze wykorzystać chwilę tego, że jest jasno i zajmę się zmatowieniem tylnej ściany, ponieważ tutaj wcześniej był już nałożony ten primer, ale dosyć jeszcze sporo właśnie tego szlifowania w okolicach okna miało miejsce. To na pewno trzeba by było tutaj tą ścianę jeszcze raz odpylić i teraz tak się zastanawiam, czy jeszcze raz jej po prostu delikatnie nie przeszlifować papierem i jeszcze raz nałożyć ten primer. Nie był on drogi, mam go trochę więcej niż wydaje się, że będzie potrzebne, więc chyba to nie zaszkodzi, a dzięki temu będę miał pewność, że przed malowaniem ta powierzchnia jest taka, jak powinna być, jeśli chodzi o przyczepność. Także zastanowię się nad tym. Na pewno trzeba będzie jeszcze tą ścianę przetrzeć, na pewno trzeba będzie ją odtłuścić, a czy drugi raz ją jeszcze zmatowić i psiknąć tym primerem, no to się zastanowię. Dobra, biorę się za matowienie tamtej strony, no i chyba na dzisiaj to już będzie koniec. Jutro na szczęście też ma być w miarę ładnie, więc jeśli prognozy się sprawdzą, to mam nadzieję, że jutro już po prostu przystąpię od rana do malowania tej ściany. Kamera to pewnie kompensuje, ale robi się już szarówka, natomiast to nic. Ja już mam w tym momencie dwie ściany przygotowane do malowania. Są one zmatowione. Pozostaje je odpylić, odtłuścić. Także w tym momencie zakładam pokrowiec i czekam tylko na okienko pogodowe. Jak tylko będą warunki do tego, żeby móc to pomalować, może jutro, może w którymś z kolejnych dni, to zabieram się za malowanie.